Cześć, ja jestem Piotr, a w dzisiejszym filmie opowiem Ci w skrócie, czym jest Excel oraz opowiem o nomenklaturze używanej w plikach. Microsoft Excel to program produkowany przez firmę Microsoft do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, który umożliwia organizowanie danych w wierszach i kolumnach. Jest potężnym narzędziem, które pozwala na analizę i wizualizację danych na wiele różnych sposobów. Tabele przestawne czy też wykresy są wykorzystywane w wielu firmach każdego dnia. Znajomość podstawowej budowy Excela jest kluczowa dla efektywnego wykorzystania tego programu. Podstawowymi elementami Excela oraz nazewnictwem z nim związanym, które należy znać są: skoroszyt, czyli plik Excela, na którym będziemy pracować. W skład skoroszytu wchodzą arkusze, które spora część osób nazywa zakładkami. Arkusze, czyli tak zwane zakładki, o których mówiłem przed chwilą. W każdym nowym skoroszycie Excela znajduje się jeden pusty arkusz nazywany początkowo arkusz 1. Możemy dodać w skoroszycie kolejne arkusze klikając przycisk plusa. Nowy arkusz pojawi się obok istniejącego już arkusza. Nazwy arkuszy można zmieniać dowolnie poza kilkoma wyjątkami, na przykład nie wpiszemy slashą. Nazwa arkusza może mieć maksymalnie 31 znaków. Kolumny, oznakowane w Excelu alfabetycznie literami od A do X, E, F, D. Wiersze, oznaczone liczbami od 1 do 1 048 576. Komórki, czyli każdy prostokąt znajdujący się na przecięciu kolumn i wierszy, który możemy wskazać jak w grze statki, poprzez wybranie pozycji np. C3. Zakres, który jest zbiorem komórek. W arkuszu poza zapisywaniem danych możemy zapisywać wzory nazywane w Excelu formułami. Każdą formułę zaczynamy od wpisania znaku równa się, po czym zaczynamy pisać naszą formułę. Na przykład równa się 2, równa się 1, plus 1, dzięki czemu otrzymamy wynik prawda. Jeśli zmienimy formułę na równa się 2, równa się 1, plus 2, otrzymamy fałsz, ponieważ nie jest to zgodne z prawdą. Kolejnym elementem skoroszytu jest wstążka, którą omówimy w kolejnym filmie. Było to omówienie podstaw pliku Excel. W następnych filmach będę przedstawiał praktyczne użycie omówionych zagadnień, dlatego już dziś warto zasubskrybować kanał i zostawić dzwoneczek, by być na bieżąco z każdym kolejnym materiałem. Jeśli jest jakiś temat, który Cię interesuje, zostaw komentarz. Na pewno przeczytam i wezmę pod uwagę podczas tworzenia kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.